Witam Państwa w Grodnie. 17 września 1939 rok. Rosja. Kłaniam się nisko. Witam Państwa w odcinku numer 6. Białoruś 2 z Jak to daleko, moi drodzy. Jesteśmy aktualnie w miejscowości, malutkiej miejscowości Mosty i kierujemy się na dworzec główny kolejowy, żeby można było się przedostać z tego dworca w godzinę pociągiem do Grodna. Więc dzisiejszy odcinek można powiedzieć, że zaczyna się z mostu, a będzie się kończyć w Grodnie. No i zobaczymy dzisiaj kawałek Grodna. Prawdopodobnie rozbijemy sobie Grodno na dwie części, na dwa odcinki, na 6 i na 7. Niemniej jednak jest to taka sytuacja, że tak powiem, wyjątkowa poniekąd, ponieważ Grodno ma dużo do zaoferowania. Zatem jak nie trudno się domyślić, dzisiejszy odcinek 6, moi drodzy, będzie właśnie z Grodna. Co tam będzie, co doświadczymy, co zobaczymy, zapraszam do oglądania, ponieważ sam jeszcze tego nie wiem. Moi drodzy, rzecz jasna, jak już rano wstaliście w tym pięknym, że tak powiem, otoczeniu, proszę zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek pocztą sandałową, a niekiedy trzywikową w świat. Dziękuję i zapraszam do oglądania. O człowieku, czekaj, tu mnie zaraz przejedziesz. Słuchajcie, jest ogólnie 7 stopni na zewnątrz, więc to jest taka, powiedziałbym, graniczna temperatura. To takie poniekąd balansowanie, ogromne osiedle. Bloki, no te są sprawy ewidentnie młodsze. Mogę tutaj rzucić, że to może lata nawet 2000. Tam ewidentnie widać wielką płytę. Lata 80., może 70. Tutaj troszkę niższa, może 60. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale jest ogólnie tutaj tak szaro. I po zmianie ustroju w Polsce te bloki z szarych płyt, z takiego ponurego klimatu zaczęły nabierać kolorów. I zobaczcie, i można powiedzieć, że zmiana kolorów elewacji takich wielkich bloków świadczyła właśnie o pewnego rodzaju kroku naprzód. Tutaj faktycznie, gdzie nie pojedziesz, jest szaro na tych blokowiskach. Mówię na blokowiskach, bo to nie jest tak, że wszędzie w centrum na przykład też jest tak samo. Tu się zderzają dwa światy, stare z nowym. Nowe, kolorowe. I w sumie dobrze, bo to jednak nadaje, nastraja. Powiem wam, że niesamowicie nastraja człowieka. Kiedy jest w takiej kolorowej przestrzeni, względem takiej szarości, jak na przykład tutaj, ona jest taka przytłaczająca, zwłaszcza jesienią i zimą. Okolice dworca. O, czarinki, tak zwane czarinki mostowskie, białoruskie. Tutaj kiedyś był sklep, ale tak jak i w małych miejscowościach w Polsce, sklepy pozamykali. Ale tutaj chyba jakiś remont będzie, bo okna nowe wstawione, wieża ciśnień, no i rzecz jasna dworzec kolejowy. Trzeba będzie bilet kupić za 10 rubli białoruskich, czyli tak mniej więcej za 12 zł. Czy ktoś domyśla się, jak jest po rosyjsku dworzec kolejowy? Bardzo ciekawa nazwa. Wokzal. Tak się mówi właśnie. Na dworzec kolejowy. Jak spokojnie. Przyjechali na robotę, zostawili auta i pojechali pociągiem. Standardowa zagrywka. Kafe można kupić. No taki, powiedziałbym, nowoczesny dworzec. O, ale zobaczcie, no. Czyściutko, elegancko. My mamy drugi peron. Bilet kosztował, tak jak powiedziałem, bo sprawdziłem sobie na stronie, więc mądry jestem. Drugi peron. Wagony towarowe. W taki można by było w sumie wskoczyć, bo to są tak zwane wagony na syp, na różny sypki towar. To są tak zwane towarniki. Tutaj przewożą towary. W tego typu wagonach między innymi wysyłano Polaków na Syberię. Również z tych
rejonów Białorusi, które niegdyś Polską były. No zobaczcie to, lekcja. Takie ny to jest py, ly to jest takie odwrócone, a to jest a, te to jest te, fy, wy. Chyba fy to jest takie fy. W sumie jak się nauczysz tych bukw, no to można spokojnie sobie rozszyfrować wszystko, co napisane. Sakańczyki. Zobaczcie. Kurde. A, bo to jest ten dalekobieżny. Normalnie ten jest samowar z czajniczkiem. Elegancko, co? Ja mam 5. ten. Fajne. Kozak. Człowieku. Zobaczcie, normalnie leżanki. W sumie jak kilka godzin jedzie, no to trzeba jakoś sobie radzić. Patrzcie teraz na Mistrzostwo Świata. Siedzisko, bierzesz za kółeczko, podnosisz, obracasz, kurde, i badaj to. I stolik. Czujesz to? Jakie przemyślane. Do widzenia. Opa! Witam Państwa w Grodnie. 17 września 1939 rok. Rosja wparowuje na tereny aktualnego Grodna i Armia Czerwona rękoma Armii Czerwonej przejmuje Gród. Ty, jak tutaj głośno. Jak można się domyślić, od tamtego momentu Grodno już nie jest polskie. Ta moja znajoma nowa, która mnie tam przerzuciła z granicy polskiej na białoruską, rozmawiamy sobie o kawie i ona do mnie mówi, że ty Tomek, ta kawa to od was przyszła, tam z zachodu, bo u nas wcześniej nigdy kawy nie było. Ja pytam się, naprawdę nie było kawy? I ona mówi, no faktycznie u nas nigdy nie było kawy, czekajcie, w tamtą stronę, nie było kawy. I jak przychodziliśmy w gościnę, to nigdy nikt nie proponował ani kawy, ani herbaty. W zupełności odwrotnie jak u was, bo u was gdzie nie pójdziesz, to od razu wam proponują herbatę, proponują kawę. U nas tak nie ma, nie było. Teraz może tak jest, ale wcześniej tak nie było. Byłem zdziwiony, bo ta gościna wschodnia zawsze charakteryzowała się taką, wiecie, taką otwartością, takim ciepłem, na zasadzie, że przychodzisz i ci tam dają wszystko, co mają w lodówce. A tak ona powiedziała, że tak nie było wcześniej. Szanowni Państwo, Grodno jest oddalone od Białegostoku niespełna o 75, może nieco więcej kilometrów. Coś takiego, około 75 kilometrów. Do granicy z Rzeczpospolitą Polską jest dosłownie około 20 kilometrów. Więc tak na dobrą sprawę jesteśmy sąsiadami. Białystok, Grodno. A dzisiaj popatrzymy sobie, jak to dzisiaj tutaj funkcjonuje w dzisiejszym świecie, jak to miasto na przestrzeni lat się rozwinęło. Pogadamy troszkę o historii, zarówno tej aktualnej, jak i tej sprzed lat, która zionie jeszcze polskim duchem. No i szanowni Państwo, zaczynamy całą zabawę. Mam czyste sumienie, a ty Emil Czeczeczko, 2021 rok. Szeregowiec w polskim wojsku. I teraz słuchajcie, w 2021 Emil dezerteruje na Białoruś i opowiada o tym, że
ogólnie o tym kryzysie migracyjnym na granicy, o uchodźcach z różnych części świata, którzy próbują przebić się przez Białoruś na stronę polską. Opowiada tam niestworzone historie, oczywiście na niekorzyść Polski. To podłapuje Kreml, to podłapuje tutaj, że tak powiem, Mińsk i to idzie taka propaganda. No, zdrajca, no. Tutaj w XXI wieku taką lipę odwalić. Warto to dopowiedzieć, że Emil oddał ducha w marcu 2022 roku gdzieś tam w Mińsku. No widzicie. Pamiętajcie również, że ta seria, jak i tamta seria, znaczy tamta seria, pierwsza seria z Białorusi pokazała, że niektóre portale białoruskie wykorzystują materiały do polepszenia wizerunku Białorusi. I ja mam trochę mieszane uczucia z jednej strony, a z drugiej nie. Bo z jednej strony ja jestem tutaj, żeby wam pokazać, jak wygląda życie od strony takiej lokalnej, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że te informacje, które są pozytywne, które wypływają ode mnie tak prosto z serca w stosunku do Białorusinów, którzy są nam bardzo bliscy, mi, niestety te informacje pozytywne mogą być po prostu wykorzystywane do szeroko pojętej propagandy. I musicie sobie z tego zdawać sprawę. I na pewno ta seria też będzie miała ogromny zasięg, znając życie, i też zostaną te informacje wykorzystane tak, jakbym po prostu nie chciał. Ale nie jesteśmy w stanie tego kontrolować zbytnio, więc bądźcie czujni. Obserwujcie i przesiewajcie. Nie wiem, gdzie jestem. Tutaj gdzieś nieopodal centrum, taki ryneczek. Można kupić przeróżne rzeczy. Tu przeskoczę, jakąś śrubaszkę, ogrzybki są, buciki. Jedne używane, drugie rzeczy mniej używane. Już dawno nie widziałem takiego bazarku w środku miasta. Oczki, okulary można kupić, skarpetki, pumeksy. Ale... O, gęsto, jest godzina 13, tutaj wszyscy przyszli kupować. O, zobaczcie, na jakieś hulajnogi. Elegancko. Życie tutaj płynie, ale zauważcie kolejny raz, jaka jest cisza i jaki jest spokój. Kwituczki, zobaczcie. Po 3,50, po 3. Ojejku, się zadychałem, bo musiałem tory przeskoczyć. Latareczki można kupić, majteczki, ale od czasu do czasu widać, moi drodzy, że tak powiem, panie, które sprzedają fajeczki. No, jest trochę obcokrajowców, tak widać. Poniekąd gdzieś tam na bokach, ale to są zupełnie inni obcokrajowcy. Obstawiam, że studenci bardzo często, ponieważ to studiując można się w prosty, przyjemny sposób przedostać właśnie tutaj do bramy Europy, można powiedzieć, bo Białoruś poniekąd takową bramą jest. Trafiłem na targ staroci. Zobaczcie, stara złotówka. O kurczę, 88, jeszcze przed perestrojką. Stare rzeczy. Orzeł, flaga polska, Lenino. Maszynka do stołu, do mięsa mielone, do mięsa. Taka stara, zobaczcie. Przeżyje jeszcze dziadków waszych. Artysta? Да. А он муж ее. A, здесь муж. Красивый. Zobaczcie, takie Его białoruskie. уже нету на живых, Ну да, а да, да. наша живая. O, jakie twarze. Там мужчины одни, а здесь женщины. Żeńszyny, da? Да. Zobaczcie, jakie piękne. Oj. Очень красиwe. Kto pamięta? Stare kasety magnetowidowe, telewizyjne. Nie no, VHS to się nazywa. Lotnicze przypinki. Jakieś tutaj, zobaczcie. No przeróżne. A tutaj Polskie Radio Białystok. Serdecznie pozdrawiamy. 98,6. No da. Ja znaju.
Zobaczcie, Czesław Niemen, tutaj pan ma całą dyskografię. Ему было лет, как он змарł? Ja nie знаю. Ну, лет 57 to było. Года 52, 54. Tutaj proszę zobaczyć podstakańczyk. A Sawiecki, da? A, Sawiecki, zobaczcie. No. Podstakańczyk, czyli pod szklankę. Kto używał w domu jeszcze? A to do takich orzeszków się robiło. Oriszki, da? Orichy здесь такой. I tam taka masa kakaowa była. Ciesta A ciesta. i orichy, No i wiewiórki. wawierki, Wiewiórki. wawierki. No da. A, все понятно. Zobaczcie, takie formy do naleśników. Tutaj z sowami, tutaj gdzieś z kogutami, tutaj z misiami. Ale tego jest. Słuchajcie, powiem wam, że dawno nie byłem w tak ciekawym miejscu. Takim miejscu, które zachowuje historię. Zobaczcie, tam i były nawet samowary. Samowary do naleśników, maszynki do takie radzieckie, maszynki do mielenia. U mnie w domu jeszcze taka maszynka jest. Ona przeżyje jeszcze mnie i moje dzieci. Zobaczcie, kożuch. Nie, to nie jest ze skóry. I takie jak to się nazywało? Futra? Dobrze mówię, 250, takie futro, no to już jest 300 zł. To już nie byle co, zobaczcie. Takie futerko. Albo takie białe, nie? Przyjemne do dotyku, ale kurde drogie. 300 za takie? Tutaj chyba będziemy już wychodzić z tego targu. Ja spróbuję to rozszyfrować teraz. Ulica Poligrafistów. Kurczę, muszę do szkoły wrócić, bo tutaj widzę trochę z czytaniem nie najlepiej. No to teraz proszę się przyznawać w komentarzach, kto miał okazję ubierać się na rynku. Przyznam szczerze, mam bardzo pozytywne wspomnienia z tym związane. Włącznie od butów po spodnie, po koszulki, po bieliznę. Wszystko szło właśnie z rynku. Tam było najwięcej rzeczy i tam był największy wybór. Ale zarazem było też przystępnie cenowo dla obywatela. Tutaj hostel nasz. Taki blisko i nie blisko centrum. Ale zostawię tutaj manatki. Najpierw zobaczę, ile będzie kosztować, bo jak oni mi tutaj wyrąbią, wiecie, cenę za 150 zł, to ja już wolę pójść do jakiegoś hotelu turystycznego, jak to tutaj się to nazywa, i tam się usadowić. No zobaczymy. Powiem wam, że totalne pozytywne nieporozumienie. W sensie, nawet nie wiem, jak to nazwać. Chyba od ostatnich 10 lat nie widziałam, no może w Kambodży jeszcze był, w stolicy był taki dość nowoczesny hostel, ale ten hostel rozwala system. On jest tak nowoczesny, tak nowy, zobaczcie, to jest pokój. Ja wiem, że niektórzy z was w 6-osobowych pokojach nie wyobrażają sobie spania, to są kabiny. No i oczywiście tutaj mogą przyjść jacyś ludzie, których kompletnie nie znam, będziemy spać w takim pokoiku razem. Mi to nie robi różnicy, łóżko jest, zobaczcie, jak zasłane, ręcznik, wszystko elegancko. Na dzisiejszy dzień przewidywana jest jeszcze jedna osoba i tutaj jest, moi drodzy, szafka i to jest wszystko obsługiwane kartą. Karta działa tylko na moje szafki, więc nikt nie jest w stanie tego otworzyć. No, powiem wam, że jestem w szoku. Pokażę wam, zaraz pójdę herbatki się napić, kuchnię. Pani Lena, młoda dziewczyna, ogarnęła wszystko. Ja jej mówię, że ja tutaj po rusku trochę tak słabo. Ona mówi, nie ma problemu, ogarniemy. No i się okazało, że nie było najmniejszego problemu, bo jednak ten mój język wystarczy, podstawowy. Ja co, ogarniam się, idę herbatkę do kuchni się napiję. Nawet tutaj sauna jest. Słuchajcie, mózg rozbity. Tutaj jeszcze nadsiłownia jest, że można poćwiczyć. Czajcie? To są dopiero jajca. Patrzcie na to. No ja ile żyję takiego stołu w hostelu, to ja nie widziałem. Piękny, dębowy. No zobaczcie, no cud. Światło bym włączył, żebyście lepiej widzieli. Tutaj koleżka. O, zobaczcie, to po prostu hostel bajka. Żyć tutaj można. Wanie z Rosji poznałem. Też przyjechał sobie na kanikuły, na wakacje. Ja teraz planuję przy herbatce
i ruszamy w miasto. Dobra, wyłaniamy się, że tak powiem, z nory. Idziemy na cmentarz. Lubimy cmentarze. Zobaczcie na to. Idę na ten cmentarz. Co prawda to jest rzut beretem, po prostu w tamtą stronę jest centrum, a tutaj idziemy i zobaczcie jakie chatynki. Jakie chatynki takie parterowe. Takie niskie dość. Proszę zobaczyć tutaj na przykład, nie? Idę tam na ten cmentarz, bo jest blisko tego hostelu i tam spoczywa ogrom historii polskiej, włącznie z bardzo znaną poetką. Te chatki robią robotę, co? W sensie takie poczucie, jakby czas się zatrzymał. Zobaczcie. Stareńkie, bo stareńkie, ale na swój sposób zadbane. Idziemy zobaczyć polską poetkę, która w 1905, w tym samym czasie co Henryk Sienkiewicz, też był nominowany, że tak powiem, do Nagrody Nobla. Henryk dostał nagrodę, a ta artystka, pisarka, moi drodzy, nie otrzymała. Pani Eliza Orzeszkowa. My jesteśmy na cmentarzu Farny, ale troszkę powiedziałbym, że jestem zaskoczony. To jest stary katolicki cmentarz, gdzie spoczywają z krwi i kości Polacy. Troszkę zarośnięty, ale da się przejść. Eliza Orzeszkowa zasłynęła dziełem, które powinniście znać. Nad Niemnem. Opisywała tam przyrodę, która otacza Grodno, te rejony. Ale najważniejsze to, że opisywała życie w tamtym czasie właśnie chłopów, szlachty. I opisywała to bez pardonu, że tak powiem, w sposób przystępny dla każdego. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam z ręką na sercu, czy Nad Niemnem wciąż jest lekturą obowiązkową w szkole. Jeśli nie, to uważam, że powinna być. Jeśli jest, no to wychodzi moja dezinformacja w tym temacie. Tutaj Walenty Suchodolski, lekarz, żył 48 lat. Wieczne odpocznienie, staropolski język jeszcze. Jan Konon, Teodor Duchowski, 56 lat. Zobaczcie, jakie piękne pomniki. Jak to się tutaj pięknie, zobaczcie, jak się mieszają nazwiska polskie z nazwiskami białoruskimi. Te pomniki, które widać tutaj już po białorusku jest napisane, to są to nowe pomniki. A tutaj odrestaurowany Antoni Wróblewski. Proszę zobaczyć. Tutaj gdzieś leży pani Eliza. I tutaj właśnie mamy grób pani Elizy Orzeszkowej, pochowana z mężem. Trzeba również wspomnieć, że pani Eliza Orzeszkowa w tamtym czasie walczyła o prawa kobiet, walczyła o uprawnienie do edukacji i innych rzeczy w tamtym czasie. Nie było to takie oczywiste, moi drodzy. XIX wiek nie sprzyjał kobietom. Tutaj widzimy Znicz, Stowarzyszenie Kocham Polskę. Nie słyszałem o takim stowarzyszeniu. Może tutaj jest właśnie na Białorusi takowe. Może trzeba troszkę się, że tak powiem, skupić na tym i może się do nich uda odezwać jeszcze podczas mojej tutaj wizyty. Stare imiona. Leokadia, Anna z Pruszyńskich, Siemaszkowa, Ferdynand, Aleksandra Jóźwiakowska. Moja babcia, przepraszam, prababcia miała na imię, uwaga, Eudokia. Dacie wiarę? Eudokia. Zobaczcie, a tutaj jakiś taki stary nagrobek, taki okrągły. Nigdy takiego walca nie widziałem na cmentarzach. Tutaj część nowsza. Widzę, że ta część nowsza, bardziej zadbana, ta część polska tutaj, gdzie są stare pomniki, no niestety, powiem wam, że troszkę tutaj podupada. Wincenty Wołk. Przyznam szczerze, że mam takie ciarki, jak tutaj chodzę. Mikołaj Jaśkiewicz. I powiem wam ciekawostkę. Jak byłem w Brześciu i tam idę sobie, w Brześciu, nie? I taka babcia mnie zaczepiła. Coś tam rozmawiamy i
Ja mówię, no co, chodź tutaj, Miśka. Ja mówię, no co ty? No chodź o. Ja mówię do tej babci, że ona pyta, skąd ty? Ja mówię, z Polski ja. Ona mówi, a widzisz, to tak samo jak i ja. Ta Polska żyje wciąż w ludziach tutaj, na Polesiu. No w tych stronach, gdzie niegdyś Rzeczpospolita obojga narodów była. Ludzie poczuwają się, moi drodzy, do bycia Polakami. To jest piękne, to jest wręcz cudowne. No te ziemie, nie ma co ukrywać, zostały wyrwane siłą. Kaplica Najświętszego Zbawiciela. Wszystko po polsku, tutaj po rosyjsku albo po białorusku. Ja niestety powiem wam, że chciałbym, Wincent Januszkiewicz, chciałbym, niestety nie jestem w stanie rozpoznać, czy to jest białoruski, czy to jest rosyjski język. Niestety na tyle mój skill językowy nie pozwala mi na to. Będziemy się zabierać stąd za chwilkę i idziemy w stronę miasta, ale tutaj możecie zauważyć, w jaki sposób wybierano miejsca nagrody. To nie jest tak, że tutaj jest płasko. Zobaczcie, są wzgórza, które pozwalały ochronić gród przed ewentualnym najazdem nieprzyjaciela. Proszę bardzo, doskonale tutaj to widać. W centrum będzie trudniej zobaczyć tego typu panoramę Grodna, ale tak, jesteśmy tutaj. A tutaj ktoś stworzył zamek Drakuli przy cmentarzu. No i jakaś taka atrakcja powstaje nowoczesna. Co z nim związane, nie mam pojęcia, ale nie będziemy drążyć. Orzeszkowa pisała o zwykłym życiu, o zwykłych ludziach i dzięki temu dziś wiemy, jak to zwykłe życie przebiegało w tamtym czasie. Gdyby tego nie robiła, nie wiedzielibyśmy. I zauważcie analogię. Te vlogi, które oglądacie, ten styl, który reprezentowany jest na kanale Jak to daleko tutaj, również skupia się wokół zwykłych ludzi. Niekiedy zwykłych na pozór tylko miejsc, bo na dobrą sprawę jest to zapisek historii, który za 50 lat, a może i za 100, nie przewiduję, że internet zniknie, a wręcz się rozrośnie. Będzie widać, jak to wszystko wyglądało i będzie odnośnik do tego, jak to wszystko ewoluowało, bo czy chcemy, czy nie, to wszystko i tak się zmieni. Obok tutaj również jest cmentarz prawosławny, tutaj cerkiew Marfy i tutaj też leżą Polacy. Może częściej będzie to napisane cyrylicą, ale w języku cerkiewno-słowiańskim. Rynek Skidelski. To tam, jak szliśmy na początku odcinka, znaczy nie na początku, no tak w trakcie odcinka. Teraz idziemy zobaczyć sobie Plac Sowiecki, pokręcić się troszkę po mieście. A tutaj mamy ulicę Antonowa. Powiem wam, że naprawdę przyjemnie jest znać podstawę języka w kraju, w którym się jest. Ale już tutaj gasząc troszkę te zapały, co po niektórych w komentarzach na zasadzie jedziesz do kraju i się nie uczysz podstaw. Słuchajcie, ale w teorii i w praktyce, w teorii może to brzmi łatwo, prosto i przyjemnie nauczyć się podstaw, ale weźcie się na przykład nauczcie języka amharskiego albo malagaskiego podstawy. No proszę bardzo, weźcie się nauczcie. Nie jest to takie proste, nawet podstawy języka arabskiego. Wymowa sama, dykcja już zmienia całkowicie znaczenie słowa. A niekiedy można się wkopać i to nieźle. Można kupić miód, można kupić zieleninkę, można kupić winogrona za 3 zł, takie lokalne. Tutaj takie, zobaczcie, ciemne. Ja wam próbuję zawsze mówić już po przeliczeniu na złotówki, żebyście nie musieli się, że tak powiem, targować sami ze sobą. Powiem wam, że widok ziomka z Afryki, który popierdziela w klapeczkach w temperaturze 7 stopni, oznacza tylko jedno, że ziomek tutaj wpadł na pełnej petardzie, bez wcześniejszego researchu, no i hajs mu się nie przelewa. To jest jedyny wniosek poprawny z takiego widoku.
No i właśnie teraz minąłem takiego delikwenta. Nie ma tutaj dużo takich ludzi. Myślę, że też w Grodnie się nie zatrzymują, bo no Grodno, duże miasto, ma to do siebie, że tutaj ludzie patrzą, tutaj ludzie dedukują i tutaj można szybko wpaść, że tak powiem, w ręce służby. Lubię te liczniki, ja to przebiegnę szybko w tak zwanym stylu afrykańskim, żeby dojść jak najszybciej przed końcem dnia do Placu Sowieckiego. I chociaż trochę wam go pokazać jeszcze dzisiejszą porą. Katedra Świętego Ksawerego. Tutaj nieopodal za rogiem jest apteka jezuicka, w sensie jako muzeum, rzecz jasna. Bazylika katedralna. Zapraszam, tutaj ślub się odbywa, temu tyle narodu, proszę. No. Jak wszyscy odwaleni, że tak powiem. Ja wskoczę. Spasiba. Jest panna młoda. Chwila, moment i byśmy się załapali na ślub. Czujecie temat? To co, na wesele teraz? Tabliczka upamiętniająca Szymkowicz, który był tutaj wikarym i proboszczem kościoła. W ówczesnym czasie, kiedy jezuici trzymali rękę nad kościołem, zwróćcie uwagę na freski tam u góry. One ukazują nie tylko ten sakralny charakter, ale również ten charakter codziennego życia. Nie było to charakterystyczne. To pokazuje taką misję edukacyjną jezuitów. I ktoś powie, religia nie ma znaczenia. I teraz powiedzcie mi, gdyby nie jezuici, apteki by nie było? Gdyby nie jezuici, szkoły jezuickiej by nie było, czyli edukacji? Gdyby nie jezuici, to kto by to ludziom czytał książki i dokumenty? Więc jak widzicie, religia już we wczesnym stadium miała ogromne znaczenie. Dzisiaj narzekamy, bo mamy tą edukację na wyciągnięcie ręki. Dziś mamy medycynę na wyciągnięcie ręki. W Polsce nawet mamy NFZ, za który nie trzeba płacić, co prawda jest niewydolny, no ale nie będziemy narzekać, prawda? Dobra, idziemy dalej. A, przekręcę. Popatrzcie sobie, jak ludzie młodzi, starsi, poubierani na swadźbę, czyli na wesele. To też ciekawe. Niby, wiecie, 50, 60, 70 km, no do granicy 20 stąd tak naprawdę. A styl, charakter trochę inny. Zapomniałem wam pokazać aptekę jezuicką. 1709 rok, tutaj właśnie jezuici, zakon jezuicki przenosi aptekę do tego właśnie miejsca i od tamtego czasu, moi drodzy, ta apteka funkcjonuje po dziś dzień. Oczywiście przeszła zmiany ustroju, wojny, jakieś kwestie polityczne, konszachty i finalnie w 1996 roku odpalili ją po raz kolejny. I jest tutaj muzeum farmacji. A dlaczego jezuici i dlaczego apteka? Jak się domyślacie, jezuici prowadzili szkołę jezuicką. Edukacja, nauka medycyny. W tamtym czasie, XVIII wiek, poważna sprawa. Ludzie chorowali. No i co? I mnisi znali, że tak określą, tajemną wiedzę praktyczną, medyczną. Więc wytwarzali u siebie lekarstwa i tymi lekarstwami mogli się dzielić z ludźmi lokalnymi, wspierać lokalne społeczności. Zajdźmy, zobaczmy, czy my tam jeszcze będziemy mogli wejść. Apteka. Do 22. O. Dzięki. Zabytkowa. Ciekawe, czy muzeum otwarte. Do 19 można. Proszę. Ale klimat. Ty, zobaczcie, jakie ściany grube. Więcej niż metr, 1,5 metra. Można wejść za darmo. Takie malutkie muzeum tutaj prosperuje. Tutaj widzimy narzędzia, które w tamtym czasie używano. Zwróćcie uwagę, że wielokrotnie historycznie, że tak to określę, możecie zobaczyć, że używano naczyń miedzianych. Miedź,
antybakteryjna. Zobaczcie tutaj, wszelkiego rodzaju narzędzia tutaj do tworzenia medycznych rzeczy były z miedzi. Niekiedy też klamki nawet w drzwiach były miedziane, ponieważ w szpitalach czy w innych takich pokrewnych miejscach, dlatego że miedź zapobiegała przenoszenia różnych bakterii i wirusów. Mniej przyjemne narzędzie, można się domyślić do czego, do amputacji. Zwróćcie uwagę, jak zaczniecie tak bardziej skupiać się na etykiety, zobaczcie, apteka H. Warsztacki w Narewce, nieopodal Białegostoku, rzecz jasna. Dyplom magistra farmacji pani Heleny Bugoszewskiej. Proszę zobaczyć, urodzonej w 1908 roku. Apteka lądowała w różnych rękach. Szwarca, Trzeciaka. Zobaczcie. Stępniewski. Właściciele różni, cel ten sam. Wazelina Borna z tą marką tylko do nabycia w aptekach. Zobaczcie, jakie piękne opakowania. Gaza hydrofilowa, Polfa, Czechowice. Tutaj tak z aptecznych rzeczy, no to jest bajka. Pasta do zębów z Miswaka. 2 zł 30-40 groszy. Miswak to takie ogólna nazwa dla szczoteczek naturalnych. Tą szczoteczką naturalną równie dobrze może być gałązka brzozy, takiej, którą my znamy, ale w Afryce bądź na Bliskim Wschodzie są one częściej używane. I polecam, bo faktycznie działają. Zobaczcie, tutaj na Placu Sowieckim widzę, gęsto turystów, więc my musimy się tutaj poprzebijać, ale polskiego języka nie słychać. A my teraz będziemy wchodzić na Plac Sowiecki w całej okrasie. Zaraz tam spróbujemy się przebić, ale to chyba nie tędy. Tędy. Plac Sobieski przyjmował przeróżne nazwy, niegdyś pierwotnie nazywany placem Batorego. Batorego znacie, Batory, jeden z królów Polski, który uwielbiał Grodno. Nawet nazywał Grodno stolicą Rzeczpospolitej. Jednak stolicą Grodno nigdy nie było. Można sobie kupić różne rzeczy. Tutaj mamy Pałac Kultury zawodu tekstylnego, czyli materiałowego. Za bardzo nie wiem, o co chodzi, bo to nie jest opisane, ale tutaj zobaczcie, no, tak, że tak powiem, standardowy plac w centrum, który skupia pamiątki, jakieś budki, gdzie można kupić jedzonko, no i od czasu do czasu takie właśnie wypożyczalnie różnych rzeczy, jak hulajnogi czy samochody elektryczne. Można kupić kwas, można kupić nawet sushi za 30 zł by wychodziło. Nawet wódeczka jest za 5 zł za 50 ml. Piwko można kupić. Fabryka tytoniu. Szereszewski. Przyjechał w 1860. Fabrykę założył tytoniu w 1878. Paczki były tak rozpoznawalne, że był również w Amsterdamie, Chicago. Kurczę, to objeździł. I co tutaj? Magazyny były też w Polsce, w Lublinie, Lublin, Łomża, w Łomży, tutaj nieopodal. No to nieźle. Szereszewski. Draniki. Wziąłem draniki. Draniki to nic innego, szanowni państwo, jak placek ziemniaczany. Zaraz sobie będziemy jeść. Ale pachną draniki na Placu Sowieckim. No tak, już tutaj Andrzej leci z tak zwanym dziobem na kukurydzę. Nie tylko Andrzej się tutaj kitra, bo tutaj jest jakiś, i on, wariat, myśli, że mi placka podwali. Nie ma bata. Ja jem dziku. Będzie walka. Do tak zwanego ostatniego placki ziemniaczane. Proszę. Ze śmietaną. Ze śmietanką. Czy to na słodko, czy na... Na szczęście nie na słodko.
dzieciństwa. Jem placki ziemniaczane i normalnie mam ciarkę na plecach i dzieciństwa. No muszę powiedzieć, że draniki ładnie weszły. Bardzo dobrze weszły. Wręcz idealnie. Niby 3, ale pojadłem. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę w 6. odcinku z Białorusi. Dziękuję za odwiedzenie ze mną Grodna i komunikuję, że jeszcze w kolejnym odcinku będziemy odwiedzać to miasto i odkrywać jego sekrety. Zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej. Ja z Wami się żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia.